Bezpieczeństwo aplikacji www. Wstęp do bezpieczeństwa aplikacji www. Automatyczny skan aplikacji. Uruchamiamy maszynę wirtualną. Początek. Tradycyjnie posiadasz dostęp do web serwera obsługującego prostą stronę HTTP. Strona ta dostępna jest pod adresem http 99041. Treść zadania. Użyj automatycznego skanu aplikacji. Wbudowany skan aplikacji OWASP ZAP. Co to jest automatyczny skan aplikacji? Są narzędzia, dwa z nich poznaliśmy. Pierwsze z nich to jest OWASP ZAP lub Burp Suite, które jednocześnie mogą być narzędziami proxy, czyli mogą pełnić rolę proxy, czyli pośrednika pomiędzy dwoma stronami, już o tym mówiliśmy. Te narzędzia mają w sobie wbudowane szereg automatycznych testów, które sprawdzają bezpieczeństwo aplikacji, badają słabości danej aplikacji, błędy konfiguracyjne. Dobrze, że one są, ponieważ mamy ułatwioną pracę bardzo często, czy te standardowe słabości są one wychwytywane przez wbudowane zadanie. Podczas tego zadania mamy właśnie użyć tych testów, które zostały wbudowane w oprogramowanie OWASP ZAP i wyszukać pewnych słabości. Jakich? Mam tutaj podpowiedź. Odpowiedź znajduje się w danych zwróconych przez automatyczny skaner. Czyli uzyskamy pewne raporty, pewne informacje i mamy tam poszukać flagi, która rozwiąże nasze zadanie. Włączamy przeglądarkę. Warto włączać przeglądarkę w trybie New Private Window, czyli przeglądarkę w trybie prywatnym. Jest to przydatne z punktu widzenia naszego zadania, ponieważ nie będą przechowywane tak zwane pliki tymczasowe. Często mówimy, nie będzie przechowywane one w cache'ach. Cache to jest taka przestrzeń, która przechowuje dane tymczasowe. Po co one są przechowywane? Po to, żeby zwiększyć wydajność, danej komunikacji, przeglądarki, ponieważ w momencie komunikacja wygląda w ten sposób, że mamy przeglądarkę naszą i łączymy się z web serwerem, z web aplikacją i bardzo często pewne obiekty, które są ciężkie, czyli są bardzo duże, one nie wczytywane są, one są identyczne, nie są zmienne. Czyli za każdym razem, gdybyśmy klikali w kolejny link czy w kolejne elementy, to musiałby zostać pobierane na nowo, co obciążałoby naszą aplikację. W takim przypadku standardowo tworzone są pliki tymczasowe, czyli cache'owane po to, żeby wczytywać tylko tą treść zmienną. Inne brane są z cache'a, czyli z mojej lokalnej pamięci, która przechowuje te zbiory. Dwa słowa na temat trybu prywatnego. Często warto stosować ten tryb. Po co? Po to, żebyśmy nie byli śledzeni, bo w tym przypadku widzimy, że Private Browsing with Tracking Protection polega to na tym, when your browser is in a private window, Firefox doesn't save, czyli Twoja przeglądarka w tym trybie prywatnym nie będzie przechowywała visited pages, czyli żadnej strony, którą odwiedzasz, searches, czyli Twoje wyszukiwanie w przeglądarkach, cookies, czyli są takie wartości sesji, które miałeś w ramach web aplikacji. Polega to na tym, że w jakiś sposób przeglądarki wiedzą, nawet jak się nie autoryzowałeś, nie podałeś swojego login, nazwy i hasła, a w jakiś sposób wiedzą, że to ty, że klikasz kilka razy i wiemy, na przykład jak robisz zakupy w sklepie internetowym, to jakoś twój koszyk ciągle jest przechowywany, tak? Czyli mamy tą wartość. Dlatego, ponieważ na samym początku tworzona jest ta wartość cookie, która identyfikuje twoją sesję, czyli twoje przeglądanie danej strony. W trybie prywatnym to nie będzie robione. W jaki sposób nie możesz być śledzony. Oraz temporary files. Te rzeczy nie będą przechowywane. To, co będziemy robić, to bookmarks i downloads, rzeczy, które będą pobierane, będzie przechowywał i bookmarki również będą przechowywane. Ale tyle na temat trybu prywatnego. Przejdźmy do naszego zadania. Wpiszmy naszą stronę 99041. Odświeżmy ją jeszcze. I teraz jest nasza strona. W tym przypadku, w tym zadaniu jest to czysta strona. Nic nie ma, żadnych wartości. Zawsze możemy zrobić view page source. W tym przypadku widzimy, że jest view source http 99041 jest czysta strona, czyli ta strona jest pusta. Tak? Nie ma żadnych wartości, nie ma żadnych treści.
Dlatego kopiujemy ten adres i zaczynamy nasze automatyczne skanowanie. Przechodzimy do OWASP-ZAP-a. Tutaj widzimy, że mamy dwa tryby. Jest tryb automatycznego skanowania, czyli właśnie ten, który mamy użyć, oraz ręcznego, manualnego, gdzie tam szereg rzeczy musimy sprecyzować. Wchodzimy w automatycznego scan, URL to attack, czyli musimy wpisać nasz adres IP. Może używamy Use Traditional Spider, czyli mamy tradycyjne narzędzie, które będzie wykonywało nasze testy. Możemy użyć innych w kolejnej opcji. W naszym przypadku używamy standardowego i uruchamiamy attack, czyli uruchamiamy nasze testowanie. Mamy nasze aktywne sterowanie. Automatycznie po skanach przechodzimy pojawia nam się zakładka zagrożenia, która wyświetla te zagrożenia, które same w sobie już ma zdefiniowane sam ZAP. W tym przypadku zobaczył 3 pewne słabości. One są różnego poziomu. Widać, że są od czerwonej, pomarańczowej, żółtej, niebieskiej flagi. Te flagi mówią nam, jaki poziom zagrożenia w tym przypadku mamy. Nie mamy najbardziej czerwonej, mamy tą pomarańczową. Jest to zagrożenie typu X-Frame Options Header Not Set. To akurat jest zagrożenie, które mówi na tym, że nie mamy żadnych opcji na web aplikacji, która określa, w jaki sposób zarządzanie ramkami. Ramki to są elementy, nasza strona może być podzielona ramkami i te ramki mogą być wypełniane w różny sposób treścią, na przykład z zdalnych stron albo z innych miejsc danej web aplikacji. To są różne zagrożenia z tym związane. Warto mieć ustawioną politykę w web aplikacji, która mówi, co można, co nie można. W tym przypadku to nie jest ustalone i to zostało określone jako zagrożenie. To jest jakaś wskazówka dla twórców web aplikacji, żeby ustawili ten parametr. Mamy tu inne jeszcze parametry, Web Browser XSS Protection, znowu not enabled, czyli nie została włączona ochrona przeciwko atakom XSS. O tych atakach powiemy sobie później. Są tutaj różne pola, które mówią nam o różnym poziomie ochrony. Każde pole mówi nam o różnych mechanizmach. Nie zawsze się pamięta, jakie to są pola. Często, gdy tego nie wiemy, a nie wiemy, gdy pewna słabość jest rzadka, to wystarczy, że skopiujemy sobie konkretną nazwę zagrożenia, wpiszemy w przeglądarce i automatycznie otrzymamy miejsce, w którym będziemy mogli poczytać, co konkretnie ta opcja mówi, jakie opcje może przyjąć, jakiego zagrożenia niesie. Także tu mamy żółtą flagę, kolejna X, Content Type Options, Header Missing, czyli znowu nie mamy żadnych szczegółów dotyczących standardów czy typów danych, które chcemy, żeby były wczytywane lub nie. Tego nie ma w aplikacji i to są określone jako słabości. Przejdźmy do naszego aktywnego skanowania, gdzie mamy pokazane, jakie strony zostały podstrony określone. No bo skąd to narzędzie ma wiedzieć, jakie strony otwierać, jakie podstrony, jaka jest struktura strony? No, strony mają podobną budowę i pewne pliki, które umieszcza się w stronie dla łatwości obsługi. W tym przypadku na przykład mamy istotną podstronę robots.txt na przykład. To jest miejsce, które jest przygotowane dla robotów w sieci internet, które automatycznie patrzą na ten plik, gdzie jest powiedziane, w których twórcy określają, jakie strony mają być skanowane, jakie mają być skanowane, indeksowane, czyli w te mechanizmy wyszukiwania zawarte. Tak, bo wszystkie przeglądarki Google'a czy inne, one wcześniej budują mapę internetu, mapę treści, dlatego tak szybko wygląda wyszukiwanie, jeżeli wpiszemy sobie w Google odpowiednie zapytanie. I tutaj twórcy mogą umieścić ciekawe informacje. Warto je przeglądać swoją drogą, bo możemy natknąć się na ciekawe informacje. Kolejny plik mamy sitemap XML, też bardzo ważny, standardowo on jest zawarty, których określona jest cała mapa strony ze szczegółami budowy mojej aplikacji. Gdyby tam była jakaś treść, to automatycznie nasz Spider by przeszukał również te linki, te informacje. Także widzimy tutaj, że przeszukał te dane, widzimy, że mamy code 404, czyli prosta rzecz not found. Czyli strona nie została znaleziona, próbujemy pewną stronę, nie ma jej, mamy code not found. Tak samo robot.txt mamy OK, sitemap mamy XML not found, czyli tej strony nie ma. Mamy w dalszej wiadomości RTT, czyli czas, w jakim ta strona została wczytana. Mamy size response header, czyli mamy wielkość nagłówka odpowiedzi i size response body, czyli to ta treść,
która podstawowa, która nam się wyświetla, czyli to jest ten body strony, bo jak mamy odpowiedź, to ona zawiera nagłówek sterujący, który mówi przeglądarce, w jakie szczegóły naszej odpowiedzi, jak ją poprawnie wyświetlić i inne parametry, oraz body, czyli to, co będzie wyświetlane. Pamiętajmy treść zadania. Gdzieś w ramach naszych aktywnego skanowania w jakimś miejscu ma znajdować się flaga, więc przeszukajmy sobie te pliki, które są poprawne. Tutaj jeszcze warto popatrzeć, że jak klikamy sobie na przykład w tym przypadku ten link, strony, której nie ma, zawsze mamy na górze żądanie odpowiedź, czyli request, czy to zostało wysłane, oraz response, to co otrzymaliśmy. W naszym przypadku odpowiedź, nasza flaga ma znajdować się w odpowiedzi wysłanej przez web aplikację po testach. Zaznaczamy odpowiedź, w tym przypadku widzimy tą treść, prawda? HTTP 1.1.404 not found, strona nie została znaleziona, prawda? To jest nagłówek, a niżej widzimy body tej odpowiedzi. Przejdźmy dalej. Strona w tym przypadku widzimy, główna strona, nagłówek widzimy, że jest, server, last modify, accept ranges, context text, content type, wszystko mamy, a body jest puste, co zresztą się zgadza, bo jak wczytaliśmy stronę, nie było żadnej treści, prawda? Przejdźmy sobie robots.txt, no i właśnie, to jest ta wartość pliku, który zawiera informacje dla robotów skanujących internet, jakoś indeksujących te nasze strony. Mamy naszą flagę i szukaliśmy, także proste zadanie, kopiujemy, wklejamy do naszego zadania, wysyłamy i poprawnie wykonaliśmy zadanie.